Witamy w naszej niezwykłej podróży do świata mistrzowskiej sztuki kulinarnej. Zanurzymy Was w fascynujący świat smaków. Witajcie! Dziś przedstawimy Wam restaurację Soli, ale zanim zaczniemy, jedno krótkie wyjaśnienie. W tym odcinku pojawi się sporo koreańskich nazw, składników, imion, a ja nie mówię po koreańsku, ani troszeczkę, więc nie czekajcie na perfekcyjną wymowę. Wonju Park, Momiki, jeśli jakimś cudem to oglądacie, to przepraszam, robię co mogę, ale moje Wanti może brzmieć jak zaklęcie z Harry'ego Pottera. Na szczęście wszystkie oryginalne nazwy i imiona pojawią się w napisach, więc jeśli moja wymowa brzmi zbyt dziwnie, to przynajmniej będzie wiadomo, o co chodzi. A teraz, z pełnym szacunkiem do kuchni, której totalnie nie ogarniam językowo, zapraszamy Was do miejsca, które pokazuje, że jedzenie naprawdę może łączyć kultury. Jeśli kulinaria mogą być mostem łączącym dwa światy, to Solib w Londynie buduje go z gracją baletnicy i precyzją zegarmistrza. Ta wyróżniona jedną gwiazdką Michelin restauracja, położona w tętniącym życiem Southwark, to efekt niezwykłej fuzji koreańskiej duszy i europejskiej elegancji. Na jej czele stoją młodzi i charyzmatyczni mistrzowie Wonju Park i Momiki, koreańskie małżeństwo, które z Londynu uczyniło swoje kulinarne płótno. Solib, co po koreańsku oznacza igłę sosny, kusi nie hałasem i fajerwerkami, ale subtelnością. To kuchnia opowiadana szeptem, gdzie każdy składnik ma coś do powiedzenia, a cisza pomiędzy kęsami znaczy więcej niż 1000 słów. To nie jest miejsce, gdzie po prostu jemy. To miejsce, gdzie kontemplujemy. Nasza przygoda w Solib rozpoczęła się od zestawu 3 drobnych przekąsek. Niby niepozornego preludium, ale takiego, które od razu ustawia ton całego wieczoru. Te małe dzieła sztuki nie mają za zadanie nasycić. Mają rozbudzić ciekawość, zaintrygować, sprawić, że z każdym kolejnym kęsem chcemy wiedzieć więcej. Na pierwszy ogień, lub raczej pierwszy szept, trafił do nas mus z batatów, otulony sosem na bazie mleka z orzeszków piniowych. Brzmi jak comfort food, ale tu komfort zmienia się w czystą elegancję. To danie gra kontrastami. Delikatna kremowa baza spotyka się z intrygującą słodyczą żelka z persymony, czyli owocu kaki, który w Korei często symbolizuje jesień. Słodkość jest tu nieoczywista, miękka, nieprzesadzona, jak powiew wiatru wśród sosnowych igieł. Ulotna, a jednak zapamiętana. Kolejna przekąska to danie, które wygląda jak miniaturowy obraz. Cieniutka, krucha podstawa z orkiszu wypełniona została klasycznym tatarem z wołowiny, lecz jego interpretacja daleka jest od europejskiej surowości. Mamy tu marynowany daikon, czyli odmianę białej rzodkwi, popularnej w kuchni azjatyckiej, która wnosi chrupkość i lekko pikantny, odświeżający akcent. Jest też gochujang, fermentowana pasta z czerwonej papryki chili, ryżu i soi, będąca jednym z fundamentów koreańskiej kuchni. To właśnie ona dodaje głębi i lekkiego ognia. Całość, zwieńczona kremem z białej trufli, to jak podpis artysty. Intensywny, luksusowy akcent, który sprawia, że nie sposób o tym daniu zapomnieć. Trzecia przekąska to ukłon w stronę tekstur i umami. Na talerzu pojawia się delikatne sablé, rodzaj kruchego ciastka, które zamiast na słodko, tu występuje w wytrawnej odsłonie. Wypełnione jest rozgrzewającym, płynnym cheddarem, a w jego sercu znajduje się dashima żel, czyli galaretka przygotowana na bazie dashimy, inaczej kelpu, czyli jednej z odmian morskich wodorostów, często używanych w kuchni japońskiej i koreańskiej do tworzenia wywarów bogatych w smak umami. Na wierzchu zielona grzywa z gamtae, jednego z najrzadszych wodorostów w Korei Południowej, przypominających w smaku lekko orzechowe nori, ale o bardziej aksamitnej strukturze. Całość wygląda jak mały ogród zen i równie skutecznie wycisza zmysły. Po 3 wyrafinowanych szeptach smakowych przyszła pora na dania, które już mówią pełnym głosem, choć nadal z eleganckim akcentem i bez podnoszenia tonu. Przystawki w Solib to jak pierwszy rozdział opowieści, który zarysowuje charakter postaci i nadaje ton całej historii. Na pierwszy plan wkracza przegrzebek, poszetowany z taką delikatnością, jakby gotował go ktoś, kto całe życie medytował nad temperaturą wody. Miękki, jędrny, soczysty, doskonały balans między surowością a gotowaniem. Leży na poduszce z soczewicy i drobno krojonych warzyw, zanurzonych w sosie z wanti, czyli fermentowanego i suszonego dorsza, który w kuchni koreańskiej pełni podobną funkcję jak anchois we włoskiej. Buduje głębię, dodaje charakteru i sprawia, że wszystko smakuje jak coś, co znamy, ale nigdy wcześniej nie jedliśmy. Całość była przyjemnie zrównoważona, miękkie tekstury i intensywny aromat wanti tańczyły w harmonii jak yin i yang zamknięte w porcelanowej miseczce. Następnie na stole pojawiła się reinterpretacja klasyki – tarta tatin,
ale w wersji, jakiej nie znajdziesz w żadnej francuskiej piekarni. Tu rolę karmelizowanego jabłka przejęło kimchi z daikonu, czyli fermentowana rzodkiew, która zamiast słodyczy wnosi kwasowość, pikanterię i cały wachlarz fermentacyjnych niuansów. Spód cieniutki, chrupiący, a prażony jęczmień nadawał całości lekko orzechowy, niemal ziemisty charakter. Obok, jak mała rzeźba w galerii nowoczesnej, spoczywała kropla musu z pieczonych ziemniaków, aromatyzowana palonym sianem. Tak, dokładnie tym, co znajdziesz na wiejskim poddaszu u babci, tylko tu zamienionym w esencję zapachu natury. Ten dymny, nostalgiczny akcent zderzył się z kwaśnym, pikantnym kimchi, tworząc danie zaskakujące, prowokujące, a przy tym głęboko satysfakcjonujące. Przechodzimy do dań głównych, kulinarnego aktu trzeciego. Pierwszym jest żabnica. Jej zwarte, ale jednocześnie soczyste mięso było tu doskonałą podstawą do bardziej wyrazistej gry składników. Rybie towarzyszyły kapusty. Jedna, ułożona na górze, dodawała chrupkości i koloru. Pod spodem ukryto lekko duszoną czerwoną kapustę. Miękką, słodkawą, głęboką w smaku. Na talerzu znalazł się też aksamitny mus z czerwonej kapusty. Gładki jak jedwab, niemalże kremowy, który grał rolę tła dla głównego bohatera. Całość dopełniał sos z czerwonej kapusty i marakui, intensywnie kwaskowy, świeży i owocowy, który działał jak cytrusowy kontrapunkt, budząc wszystkie kubki smakowe. To danie było jak dobrze wyreżyserowany dramat, z napięciem, kontrastami i pięknie zbudowanym finałem. Kolejne danie to czysta poezja w formie bulionu. W głębokim talerzu ułożono cienkie wstążki selera korzeniowego, które mogłyby z powodzeniem udawać tagliatelle. Zostały one zalane klarownym bulionem z selera, lekko pikantnym, pełnym umami, z nutą orzechowej ziemistości pochodzącej z nuruji, czyli pieczonego ryżu, oraz nogdu, czyli zielonej fasolki mung. Całość wieńczyła oliwa z nasion perilli, rośliny o ziołowo-miętowym, lekko sezamowym aromacie, która nadaje daniu koreańskiej tożsamości. Na wierzchu puder z pieczonego selera o lekko dymnym, pikantnym charakterze. Danie skromne w wyglądzie, ale zaskakujące w głębi. Jakby ktoś uchylił drzwi do kuchni babci, tylko że w wersji haute cuisine. A teraz danie, które wygląda jak kulinarna opera. Na talerzu wołowa polędwica, różowa, soczysta, miękka jak masło. Obok niej maitake, grzyb o wyrazistej strukturze, który dzięki grillowaniu zyskał niemal mięsny charakter. Salsifia i dodok, czyli dziki korzeń o lekko ziołowym aromacie z delikatną goryczką, popularny w kuchni koreańskiej. I wreszcie pasta z czarnej fasoli. Gęsta, głęboka, lekko słona. Dla nas jeden z najmocniejszych elementów tej kolacji. A wszystko spięte pysznym sosem, intensywnym, nie za ciężkim, dokładnie takim jak trzeba. To było danie, po którym człowiek się lekko uśmiecha i myśli: dobra, teraz już wiem, po co tu przyszedłem. Teraz wchodzimy w świat deserów, gdzie tekstura, temperatura i zaskoczenie odgrywają główne role. To moment, kiedy Solip, wcześniej powściągliwe i eleganckie, pozwala sobie na odrobinę słodyczy, ale wciąż mówi to swoim charakterystycznym szeptem. Pierwszy deser w formie małej miseczki bardziej intryguje niż rozpieszcza. Na wierzchu gładka pianka, miękka jak chmurka, subtelna w smaku do tego stopnia, że aż wymyka się klasycznej definicji słodkości. To była kompozycja z pogranicza deseru i medytacji, gdzie dominował delikatny aromat wina Sauterne i doradzi, korzenia dzwonka szerokolistnego, używanego w koreańskiej medycynie i kuchni. Ale prawdziwe zaskoczenie przyszło dopiero na finiszu. Puder z papryczki piri piri, ledwie zauważalny, ale skutecznie podnoszący smak i budzący kubki smakowe. To subtelne, acz pikantne zakończenie pozostawiło trwałe wrażenie, które towarzyszyło nam długo po ostatniej łyżeczce. Kiedy na stole pojawił się drugi deser, trudno było się nie zachwycić. Perfekcyjnie wyciśnięta masa kasztanowa, ułożona w równych liniach jak architektoniczna rzeźba. Na szczycie zwieńczona małą bezą. Ten deser wyglądał jak nowoczesne dzieło sztuki, ale to, co działo się w środku, to już była czysta alchemia. Chrupiący ryż, pralina z orzeszków piniowych, śmietanka aromatyzowana fasolą tonka, karmelowy sos, wszystko ciepłe, otulające, ale bez przesadnej słodyczy. To był Mont Blanc w wersji wschodnio-zachodniej, z duszą Korei i rzemiosłem Francji. Jednocześnie rustykalny i wyrafinowany, ciepły i kruchy, jak zimowy wieczór przy kominku, zamknięty w jednej porcji. Na zakończenie coś lekkiego, przyjaznego, wręcz uśmiechniętego. Ciepła, puszysta magdalenka z dodatkiem dyczu, czyli koreańskich daktyli, miała w sobie coś nostalgicznego. To nie był spektakularny finał. To był deser, który chciał Ci powiedzieć: dziękuję, że byłeś tu z nami.
Obok kostka galaretki z granatu, lekko kwaskowa, odświeżająca, działająca jak klamra zamykająca całą podróż. Nic nie było tu przypadkowe. Wszystko na swoim miejscu. Na sam koniec wieczoru w Solib zaproponowano nam wybór herbat z drewnianej szkatułki, wypełnionej szklanymi fiolkami pełnymi suszonych kwiatów, liści i przypraw. Sposób ich prezentacji przypominał perfumerię. Wszystko tu pachniało celebracją. Wybraliśmy dwie. Jedną kwiatową z delikatną, lekko cytrusową kwasowością, która pieściła podniebienie jak delikatny powiew wiosny. I drugą z wyraźną nutą mandarynki, która koiła swoją słoneczną słodyczą. Obie podano w małych czarkach z przezroczystego dzbanka, bez zbędnych słów i bez pośpiechu, tylko spokój, aromat i cisza. To była pauza, potrzebna i celowa. Chwila na zebranie myśli, na powrót do siebie po podróży przez smaki i kultury i zostawiająca echo, które jeszcze długo rozbrzmiewało w pamięci. Na koniec tej niezwykłej podróży warto powiedzieć jedno. Wongcheul Park i Bamiki nie tylko ugoszczą Was w swojej restauracji. Oni pokażą Wam kawałek Korei, jakiej prawdopodobnie nie znacie. To nie jest kuchnia, którą znajdziecie w popularnych bibimbap barach czy na targach street foodu. To kuchnia opowiedziana przez pryzmat fine diningu z poszanowaniem francuskich technik, ale z duszą zakorzenioną w Seulu. Pikantny akcent, nieodłączny element koreańskich smaków pojawia się tu niemal w każdym daniu. Subtelnie, z wyczuciem. Nie dominuje, nie zagłusza, ale zostaje z nami jak echo, jak ciepło, które nie chce zgasnąć. Nawet w deserze, tam gdzie spodziewamy się tylko słodyczy, pojawia się nuta chili. Nie po to, by zaskoczyć, ale by przedłużyć doznanie, by sprawić, że smaki zostaną z nami jeszcze chwilę dłużej. Kolacja trwała około 2,5 godziny. Wystarczająco, by zanurzyć się w tej historii. Rachunek 358 funtów. W tym 2 pełne tasting menu, 135 funtów każde, woda, piwo, kieliszek wina i 2 herbaty. Do tego doliczono 12,5% opłaty za serwis, a restauracja, wspierając lokalną inicjatywę na rzecz osób w kryzysie bezdomności, umożliwia gościom przekazanie symbolicznego funta. To piękny gest i cieszy nas możliwość wsparcia wartościowych działań społecznych. Solib to nie tylko restauracja, to wrażliwość podana na talerzu. To opowieść o 2 kuchniach, 2 duszach i jednym wspólnym języku smaku. I jeśli właśnie po to ruszamy w pogoni za gwiazdką, to tam w Solib właśnie ją dogoniliśmy.